Heisenberg? Ja nie wiem, coś od hajsu. Bo niebiesko-zery miał hajs w nazwisku. Chyba jedna z najsłynniejszych granic na świecie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. A dzisiaj udamy się do Albuquerque, miasta Waltera White'a, śladami Breaking Bad. Naszą drogę właśnie śladami serialu musimy zacząć od tych widoków, od tego pięknego krajobrazu pustynnego niedaleko miasta Albuquerque, ponieważ to tutaj dział się szereg scen kluczowych dla serialu. Na przykład za tym kanionem znajduje się miejsce, w którym Walter grzał, gotował. Podjechaliśmy tam, ale dzikie psy nas pogoniły, tak trochę mało komfortowo opowiadać przy dzikich psach, widzicie, to z drona. Przez ten szereg sezonów widać tak, jakby ta pustynia miała dziesiątki hektarów właśnie terenu, no ale filmowcy często są wygodni, także ten teren był lokacjami wielu miejsc. To tutaj Walter schował pieniądze, to Walter zobaczył, jak jego szwagier ginie, oraz jest pewna kultowa scena, zaczynająca zresztą serial, której nie powtórzę, bo chcę, żeby ten odcinek był wyemitowany. To właśnie tą drogą Walter White, czyli Heisenberg, szedł w samych majtkach z rewolwerem. Jechała tutaj straż pożarna, która była zupełnym przypadkiem, ale Heisenberg myślał, że jedzie po niego policja. Same początki serialu, ale tak, konkluzja. Filmowcy są wygodni i tutaj na tej pustyni kręcono szereg scen. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu jedziemy dalej pustynią, ponieważ teraz udamy się do miasta Albuquerque i znaleźć to RV, tą przyczepę, w której właśnie gotowali lód. Słuchajcie, znajdujemy się na starym mieście Albuquerque. Miejsce to jest dlatego tak ważne, dlatego że właśnie tutaj została postawiona ta przyczepa, której grzano na... właśnie w Breaking Bad. Chcemy zobaczyć, czy ona jeszcze tutaj stoi, bo wiemy, że była, ale czy jest nadal, tego już niekoniecznie. Wiesz co, ja kojarzę z Google Maps, że ona stała w tym miejscu tutaj, dokładnie na wprost tego sklepu z suwenirami. Koniec języka za przewodnika, więc weszliśmy do sklepu, aby zapytać się, co się stało z tą przyczepą, którą szukam od jakiegoś czasu. Mianowicie tak ona wyglądała. Zobaczcie, tutaj stoi przyczepa, a to jest dokładnie ten sklep, nie? Pani powiedziała, że ta przyczepa nigdy nie stała tutaj na stałe, tylko akurat ten Google Street View zrobił zdjęcie akurat jak ona tutaj była. Ta przyczepa od czasu do czasu tutaj po prostu przyjeżdżała, ale już jej nie ma. Można powiedzieć, że stolicą Nowego Meksyku stanu jest Albuquerque, więc można powiedzieć, że jestem trochę w Meksyku, ale nie o tym, ponieważ muszę wam powiedzieć, co to i po co w ogóle była ta przyczepa, można powiedzieć potocznie, no ale to był bardziej kamper. Do czego on służył? A mianowicie w fabule filmu Jesse oraz Walter kupują najtańszą przyczepę, aby zacząć tam gotować metan. Walter jest mega mądrym człowiekiem, który pracował jako chemik w szkole po prostu. No i w związku z problemem zdrowotnym, czyli z rakiem płuc, stwierdził, że aby to sfinansować, zacznie właśnie produkcję. A Jesse to był taki, wiecie, łepek, trochę którego znał właśnie ze szkoły, bo on był kiedyś jego uczniem. No i właśnie razem z tym uczniem zaczynają grzać metę w tej przyczepie, wyjeżdżają na przedmieścia Albuquerque i tam wszystko się zaczyna. Muzeum. Jeżeli masz problemy, to lepiej better call to solve. Wyszliśmy ze sklepu, w środku był nie dość, że sklep, to jeszcze muzeum, między innymi na przykład takie wiadra, których właśnie przemycali metaminę. Były też oficjalne, używane w filmie kostiumy, były takie repliki biura Soula, do którego pojedziemy i tak dalej, a co najważniejsze, kupiliśmy magnesy naszym patronom, ale to nie koniec naszej wyprawy, bo lecimy dalej. Swoją drogą 2 lata temu mieliśmy nasze pierwsze spotkanie z Albuquerque, ale chyba byliśmy na przedmieściach miasta, ponieważ było to takie wioska Village Fentanyl, takim eliksirem magicznym, gdzie były chodzące zombie. Uznaliśmy Albuquerque za miejsce takie turbo niebezpieczne, ale to dosłownie tak minęliśmy tą główne miasteczko, dodatkowo jeszcze napędzeni właśnie mitami serialu, ale przejechaliśmy teraz przez centrum takie turystyczne i powiem wam, że jest tu naprawdę ładne miasto, więc nie oceniaj książki po okładce. I zobaczcie, w jakiej pięknej okolicy Jesse miał swój dom. To jest takie prywatne osiedle, można powiedzieć, troszeczkę. Chyba ten Jesse nie był biedny. Jego rodzice. Tutaj wszystko naprawdę jest czyściutkie i to też widać też w serialu samym, że było naprawdę spoko była ta okolica. Strasznie ładnie tutaj jest. Ładnie jest. Zawniczki przystrzyżone, równiutko wszystko poparkowane. To tutaj może stać. To jest dokładnie ten domek. I wejście było... Chyba tu, co?
Od drugiej strony, o tu było wejście, od lewej strony. No. Miejsce jest naprawdę ładne, zobaczcie, to jest właśnie ta chata. W filmie wygląda praktycznie identycznie, bo czasami nie zawsze film wygląda tak jak rzeczywistość. Domek jest bardzo ładny, wiem, że chyba był jakiś czas temu na sprzedaż, natomiast i okolica jest też bardzo ładna, ale tutaj na piętrze właśnie doszło do rozpuszczenia jednego z bandytów, który ich zaatakował. A z tego co pamiętam, oni wchodzili właśnie tymi brązowymi drzwiami do tego domu za każdym razem. Tutaj też były dzikie imprezy. Widzę już na sobie wzrok sąsiadów na plecach, wy tego nie widzicie w kamerze, więc nie będziemy tutaj spędzać długo czasu, bo zaraz rzeczywiście będziemy musieli zadzwonić na numer telefonu na mojej czapce. Zaraz koło domu Jesse'ego znajduje się słynna restauracja drive-thru Doghouse. I jaki ona ma związek z Jessim? No mianowicie taki, że zanim on poznał Waltera, zanim zaczęła się cała historia, to właśnie tutaj sprzedawał swoje produkty, kiedy jeszcze gotował, że tak powiem, w pojedynkę. Dotarliśmy do miejsca, w którym Heisenberg w pewnym momencie wypłynął na szersze wody. W końcu nie tylko Jesse zajmował się handlem lodem, ale też dotarł do tak zwanego pierwszego hurtownika, czyli Tuco. Tuco, który był nie do końca był normalny, ale dzięki sile perswazji Heisenberga, który użył dosyć brutalnych metod, uwaga, mały spoiler, w pewnym momencie nawet ta górna część wylatuje w powietrze, ale tu właśnie tutaj zaczęła się współpraca naszych głównych bohaterów z Tuco. Na dole mieliśmy klub motocyklowy, a u góry była jego siedziba. Teraz jest tutaj Downtown Java Jones. No i cały ten obiekt jest zamknięty chyba od 2013, ta babeczka nam powiedziała? Coś takiego, coś około 2013. Sami nie byli pewni, w którym miejscu to było konkretnie, ale przyszedł w ogóle facet, który brał udział w planie filmowym. No. Z tego tutaj zakładu tatuażu. I on potwierdził, że to było tutaj. I w ogóle też Breaking Bad oglądałem ładnych parę lat temu i mi się przypomniał ten motyw, jak to rzeczywiście wylatywało w powietrze. Była taka scena. Dzisiejszy odcinek ma bardzo dużo spoilerów oraz mieszamy tak naprawdę 3 filmy, bo mieszamy Breaking Bad, mieszamy Better Call Saul i El Camino, więc teraz udamy się do drukarni. Ten, kto oglądał Better Call Saul, to wie, o co chodzi, bo to bardzo ważna drukarnia. Kolejne miejsce, drukarnia z Better Call Saul i ono jest o tyle istotne jest to miejsce, ponieważ to właśnie tutaj znajdowała się drukarnia, w której Saul Goodman podrobił dokumenty Mesa Verde. Przez to właśnie jego brat później zginął. Przez to Kim Wexley miała później różne problemy, potem było zbawienie i tak dalej, ale właśnie filmowo tutaj na dole on całą noc siedział i przeklejał, zmieniał numer adresu minutę od poprzedniego miejsca. Teraz widać, że jest opuszczone i zamknięte. Za moimi plecami znajduje się siedziba DEA. Teraz jak widzicie, ten napis został zmieniony, tamten był tylko na potrzeby filmu. To właśnie tutaj na przykład w kolejnym z tych filmów miało miejsce przesłuchanie Gustawy, a jeszcze za nami, jak pójdziemy trochę dalej, tam z Better Call to Saul, można powiedzieć, była jedna ze scen, gdzie on z Kim często palił fajki i rozmawiał o życiu i o wszystkim i niczym. Czyli tak naprawdę macie w jednym miejscu 2 seriale, 3 budynki. Zobaczcie, DEA, siedziba, tutaj jest przesłuchanie Gustavo z drugiej strony budynku, a tutaj za Konradem jest parking, gdzie Kim spotykała się na fajka, tak? Razem z Better Call to Saul. Tutaj jeszcze tak filmowo coś mi się kojarzy, że chyba w którejś z tych donic rosła palma, bo tu było główne wejście, tu było właśnie napisane DEA, a tu było główne wejście i tak kojarzę takie przebitki z filmu, że właśnie przez jakby liście palmy przebijał się ten napis. A, tu jeszcze jest informacja, że można wynająć te miejsce, bo są dostępne. To jakiś biurowiec jest teraz. Za 4 minuty w tamtą stronę będzie dom. Tym razem dom Mike'a, czyli mojej ulubionej z postaci z Better Call to Saul oraz z Breaking Bad. Jedna z głównych postaci, które niekoniecznie są dobre, ale od razu wzbudzają sympatię, a mianowicie Mike. Mike, który przewija się przez obydwa seriale, przez Better Call Saul oraz przez Breaking Bad. No ale skupmy się teraz na Breaking Bad, ponieważ Mike był taką prawą ręką Gustavo, specjalistą od spraw takich nietypowych. Jeżeli ktoś miał zniknąć, no to znikał. Jeżeli komuś miała się stać krzywda, to działa się krzywda, ale jest wszystko zrobione na tyle inteligentny sposób, żeby nie pozostawiać śladów. Jak to możliwe? Ponieważ Mike był byłym pracownikiem służb i doskonale wiedział, jak to wszystko robić, tak aby tych śladów po sobie nie pozostawić. Ale dlaczego to robił? Skoro był byłym pracownikiem służb, to czemu szedł na złą drogę? Ponieważ jego syn zginął, jego syn, były policjant, zginął i starał się pomóc jego rodzinie, zbierał pieniądze na wnuczkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
no ale niestety zszedł na złą drogę, bardzo aktywnie działał, no i niestety przez to również źle skończył. W każdym razie jego dom, a my lecimy dalej. Następne miejsce 10 minut i to w korku od poprzednich, czyli już nie minuta, a mianowicie dom Gustavo, w sumie to rezydencja. W ogóle to jest takie śmieszne, bo co mija nas jakiś kamper, to patrzę, że to nie jest ten z Breaking Bad. Bo on podobno gdzieś tutaj się pojawia, co nie? Albo chociaż podobny. A tutaj masz, zobacz, Single Arrow. Ale bez hitu, to jest kopia Twin Arrows. No. Tak. Dojechaliśmy chyba do rezydencji jednego z najczarniejszych charakterów w całym filmie, a mianowicie do Gustavo, który prowadził restaurację El Pollo Hermanos. To właśnie pod przykrywką tej restauracji przemycał narkotyki w nie tyle co beczkach, co w tych wiadrach po sosie. Przemycał je z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, a następnie jako dystrybutor po prostu dawał je swoim żołnierzom, żeby zarabiali dla niego pieniądze. Ale z nim jeszcze wiele innych ciekawych miejsc jest związanych, jak chociażby to, że to właśnie on stworzył te znane laboratorium w pralni. Ale dlaczego w pralni? Ponieważ jak wiecie, w pralni dosyć mocno pachnie chemikaliami i właśnie w jej podziemiach stworzył, sprowadzając jeszcze jakieś inne maszyny z Niemiec, stworzył właśnie laboratorium, w którym można było naprawdę bardzo duże ilości produkować. Osiedle bardzo ładne, natomiast też już chyba mają dość wszystkich dookoła, więc słuchajcie, ciśniemy na następne miejsca i teraz co będzie? Myjnia. Myjnia samochodowa, nie pralnia, ale myjnia. Myjnia samochodowa. Myjnia, w której pracował i dorabiał sobie Walter White, czyli główna postać Breaking Bad. Ale czemu ta myjnia jest taka ważna na naszej mapie? Ponieważ później, w późniejszym czasie dzięki Skyler odkupił tą myjnię, a można powiedzieć, że trochę wyegzekwował na właścicielu, który był złym człowiekiem i go trochę gnębił, aby mu ją sprzedał. I to właśnie ta myjnia była pralnią brudnych pieniędzy. W pewnym momencie mieli już tyle pieniędzy, że nawet takie coś nie starczało im do prania tych pieniędzy. Niemniej jednak miejsce naprawdę znaczące w całym filmie. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę, gdzie Walter przywoził pieniądze obłożone puszkami Coca-Coli. W pewnym momencie Skyler powiedziała, że żeby wyprać te wszystkie pieniądze, to potrzebowaliby kilkadziesiąt takich myjni, więc po prostu zaczęła te pieniądze ważyć, aby wiedzieć nawet ile ich jest. Więc to były takie sumy. A teraz jest Mr. Car Wash. Wygląda identycznie, tylko inne logo było. A teraz co? Najważniejszy dom na naszej mapie. Dom Waltera White'a? Piermont Drive. O, jak ładnie na Halloween przyozdobione tutaj mają, proszę. A kojarzę nawet z filmu, jak Walter tędy jeździł. W ogóle to wszystko, to miasto jest naprawdę śliczne. Zobaczcie, te domy są czyściutkie. Ja inaczej zapamiętałem Albuquerque. Tak właśnie rozmawialiśmy, że wtedy, co byliśmy tutaj 3 lata temu, 4 lata temu, 2 lata temu, to zupełnie inaczej to wyglądało. A teraz, kurde, czyściutko, pyk, pyk, myk, myk. O, i tu jest dom Waltera po prawej stronie, ale żeby był ładny kadr, to skręcimy sobie w lewo. Ten za płotem. Ten, co jest tak kozacko przyozdobiony na Halloween. I zobaczcie, ile ma babeczka zakazów przed domem. To jest ten dom, co nie? Wow! Ale tu jest kosmos. Ale to jest w ogóle bania, że serial, który oglądaliśmy lata temu, teraz mamy okazję zobaczyć w rzeczywistości. Rzeczywiście dom jest bardzo ładny, bardzo piękny, ale czemu jest tyle zakazów? No właśnie, tak jak Kuba mówił, właścicielka się denerwuje właśnie takimi nalotami, ale jest znak, że można stąd właśnie przez ulicę nagrywać. No ale o co chodzi z tym domem? Słuchajcie, chyba jedno z najważniejszych miejsc w uniwersum Breaking Bad, nie Band, tak jak się chłopaki ze mnie śmieją. Dom Waltera White'a, czyli Heisenberga, który się przewijał przez wszystkie sezony. Generalnie Heisenberg, raczej taka osoba bardzo rodzinna, zresztą w samym założeniu pieniądze miał zbierać nie tylko na operację, ale na zabezpieczenie rodziny. Czy dla Skyler było warto? No moim zdaniem może średnio by była. Ty coś nie lubisz tej Skyler strasznie. Była strasznie irytująca, przez wszystkie sezony mnie drażniła, po prostu nawet ta twarz była irytująca, ale dajcie znać, czy tylko ja tak mam, czy cała reszta, czy wy drodzy widzowie, również. Ale słuchajcie, dom Waltera White'a, dom Heisenberga, który również tak nawet sam koniec serialu, który tutaj przyjeżdżał, to było już takie smutne podsumowanie, że było mnóstwo graffiti, mnóstwo poniszczonych miejsc i jedna pewna kultowa scena, kiedy Walter White walczył o to życie rodzinne, kiedy już mu się całe życie rodzinne sypało, przyjechał jako dobry tata z ogromną pizzą, no i właśnie ta Skyler, której nie lubię, kazała mu się wynosić i on w takiej furii, takiej właśnie z tą pizzą podrzucał, wyrzucił to pudełko, no i ta pizza wylądowała na dachu. To był przypadek.
aktor niechcący wyrzucił tą pizzę na dach, ta pizza wylądowała na tym dachu, no i reżyserowi się na tyle spodobało, że poszło do prawdziwego filmu. No ale kolejny powód, dla którego właścicielka się denerwuje właśnie przyjezdnymi, ponieważ czuby zaczęli wchodzić na posesję i tą pizzą rzucać na dach, prawdziwą pizzą, więc się nie dziwię, że się irytuje, ale udajemy się dalej. Ja bym tu jeszcze chwilę został jednak. Podoba ci się Halloween? Znaczy Halloween jest fajnie przyozdobione, fajnie, że rzeczywiście babeczka, wiesz, no jakby napisała te zakazy, ale tu jest taka jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo istotna. To jest ta druga strona domu. Ten dom, co jest po prawej stronie, tam mieszkała jego filmowa sąsiadka i w momencie, kiedy Walter wychodził z tego domu i spotkał ją, a to już na ostatnim końcu sezonu, kiedy już wszyscy wiedzieli, kim on jest, co nie, i ją spotkał z tego domu właśnie tutaj po prawej stronie, to ona się go tak wystraszyła, ale jeszcze jedną rzecz jeszcze zwróciłem uwagę, to na te niebieskie śmietniki, co stoją tutaj i w jednej, nie pamiętam dokładnie, co on tam wyrzucił, chyba po benzynie bańkę, jak podpalił samochód, czy już nie pamiętam, co to było, czy dom, coś tam było i ja tak zwróciłem teraz uwagę na te kosze na śmieci i one są dokładnie te same, co były w filmie, czyli nie przywieźli swoich, jakieś, tylko użyli publicznych, co nie? I powiem wam jeszcze jedną rzecz na sam koniec, bo jakbyście tutaj trafili, to ta osoba, z tego co ja wyczytałem, wzięła naprawdę bardzo mało pieniędzy za wynajęcie tego domu i mierzy się z nie lada wyzwaniem, bo mnóstwo osób tu przyjeżdża i nie tak jak my sobie stanie pogadać 3 minuty, tylko dochodziło do tego, że wchodzili jej tam do basenu. Słuchajcie, nie bez powodu jedynym takim domem w okolicy, to jest jedyny dom w okolicy, który ma płot i tak jak pani zaznaczyła, że jeżeli chcecie robić zdjęcia, to tak jak my, po prostu za ulicę, tak żeby, no wyobraźcie sobie sytuację, wypożyczyliście dom do jakiegoś serialu, no i nie wiem, chcecie zjeść obiad, jakieś czuby wchodzą wam przez okno, nie? No trochę słabo. Teraz jedziemy do biura Soula, ale jeszcze sobie pomyślałem o jednej rzeczy tutaj, że w momencie, kiedy tutaj jesteśmy, już by przyjechały 4-5 osób, przyszło zrobić zdjęcie, więc naprawdę problem jest, no tak się zdarza, co nie? Jest na dużą skalę, ale pomyślałem sobie, że fajnie, ja na przykład wynająłbym to na Airbnb i po prostu robił na tym kasę. Może ta pani, no nie wiem, ma inne podejście. Nie oceniam tego, tylko mówię, co ja bym zrobił. Miejsce, które ja bardzo chciałem zobaczyć, a mianowicie tutaj była główna siedziba Jimmy'ego McGilla lub jak to woli Saula Goodmana. U góry na tym dachu stała wielka statua wolności, wskazująca, że właśnie tutaj jest biuro Saula, biuro prawnicze. W tym momencie jest tutaj restauracja Dirty Bourbon i ona była też wcześniej, jest teraz, po prostu na potrzebę filmową zostało te szyldy zdjęte, przerobione na Saula. Tutaj z boku też były wielkie napisy właśnie z informacją, że w tym miejscu znajduje się jego gabinet i jeżeli pamiętacie, to w środku on miał takie biurko, za tym biurkiem miał taki jak w kształcie takiego kwadratu, trójkąta, zrobione taką instalację z kolumnami i tak dalej i na środku był właśnie cytat z Konstytucji Ameryki i tą inscenizację widzieliśmy właśnie w tym sklepie z pamiątkami. Bardzo fajne miejsce, zawsze tutaj chciałem być i powiem wam, że to jest jedno z niewielu miejsc, które nie jest tak jak oryginał, bo na przykład dom Waltera no jest taki sam jak był w filmie, to zostało troszeczkę przerobione, ale wygląda bardzo, bardzo identycznie. Nawet nie identycznie, podobnie. To chciałem powiedzieć. Do domu Franka 9 minut, mówimy Papa Soul i żebyśmy nigdy nie musieli skorzystać z twoich usług. W ogóle Hank sobie mieszkał na końcu ulicy i za chwilę będzie taka patelnia i tam chyba jego chata już jest zaraz. Tylko że zasłaniają wam drzewa i inny dom. Swoją drogą dobrze zarabiałem w tym DEA. No. Musi coś nagrać. Tam jest właściciel. Tak. Dom Hanka. Dom Hanka, czyli jednej z najważniejszych postaci serialu Breaking Bad i można tutaj użyć powiedzenia, że najciemniej jest pod latarnią, ponieważ to właśnie Hank, który był szwagrem Heisenberga, przez wszystkie sezony go poszukiwał, śledził i tak dalej. Słuchajcie, bardzo pocieszna postać, bardzo taka dobroduszna i chyba jedna z niewielu, których można powiedzieć, że była dobra i miała mnóstwo pecha, ponieważ jego żona była kleptomanką, ale go kochała, dbała od niego i tak dalej. Hank miał bardzo dobry układ właśnie z Walterem White'em, z jego dziećmi. Generalnie to wszystko było super, gdyby nie ta ciemna strona serialu i ciemna strona właśnie Waltera White'a,
White'a, czyli Heisenberga. A swoją drogą DEA musi dobrze zarabiać, bo to naprawdę bardzo ładny dom w pięknej okolicy. Ja pamiętam taką scenę, jak właśnie Hank był tutaj w tym garażu, było mnóstwo dokumentów i on tam rozkminiał, kto jest tym właśnie, tym głównym, tak, Heisenbergiem, i rozkminił, że to jest Walter, i on tutaj do niego przyjechał, zaparkował, wszedł do końca i tam Walter dostał strzała od Hanka, po prostu klucz na pokę, a tutaj serialowo na środku był taki samochodzik jeszcze zdalnie sterowany i z któregoś z tych domów dziecko się nim bawiło, bo ta okolica też była pokazana, co nie? Więc nie tylko dom, który jest tutaj, ale też i tu. I tu fajna sytuacja była, bo z tego domu, co stoi chyba ten biały pick-up, wyszedł do nas koleś i powiedział: cześć, zrobię wam zdjęcie, tak, żebyście wszyscy byli naraz. Pytałem go, czy w ogóle go nie denerwuje, że tu dużo ludzi przyjechał. Nie, spoko, w ogóle zaczął gadać, że chce, jak mogę wam powiedzieć, że jest dobre meksykańskie jedzenie, skąd jesteśmy. W ogóle taki bardzo Przyjazny, nie? A zbyt przyjazny, nie wiem. Ja to jak człowiek jest zbyt przyjazny, to czuję jakiś podstęp. To chyba nasza kultura jest taka, że Amerykanie są tacy bardziej otwarci, my bardziej zamknięci, tak zdarzenie światów. Dobra, gdzie teraz, panowie? Do El Pollos Hermanos. Głodniałeś, co? Musimy coś zjeść. Si, senior. Pan Amerykan i tak rzutem na taśmę już na sam koniec dnia, to jeszcze nie ostatnie miejsce, ale prawie że dojeżdżamy sobie pod słynną pralnię, która jest właśnie za tym murem niebieskim. I właśnie tutaj było to główne laboratorium z Breaking Bad. Mianowicie przechodziło się dokładnie tutaj i tam w podziemiach, odchylając pralkę, można było zobaczyć ogromną fabrykę mety. A to nie koniec. Teraz ostatnie miejsce. I chyba najważniejsze, bo będziemy mogli tam zjeść. No i dotarliśmy, ale nie tak sobie wyobrażaliście pewnie El Pollos Ja Hermanos. też sobie tak nie wyobrażałem, a nawet zupełnie inaczej sobie wyobrażałem, ale fajnie jest to, że ta knajpa naprawdę istnieje, więc zobaczymy, jak smak. W filmie tylko był szyld zmieniony i tak dalej, natomiast tam stoi taka przyczepa i czasami w niej sprzedają gadżety z filmu, co nie? Tylko trochę później. A jest zamknięty już. Ciekawe, jak kurczaki z lodem smakują. No właśnie miałem tutaj, czytałem opinię, że nie jest do końca dobrze, ale zobaczymy. Zobacz. Zobaczcie, tutaj jest kącik dla tych z Breaking Bad. Tu nawet jest do gotowania. A i stał tu kiedyś ten Arwi, widzicie? I jest podpis tego Waltera. Tak, jest jego autograf. Waltera Jonesa. A tam jest oryginalny szyld jeszcze pokazany. No dokładnie, był tylko ten główny szyld wymieniony, no. I tutaj też podpisywali ten. A my się podpisać możemy tutaj. No możemy się wpisać, no. No dawaj. Ale jakby ktoś tutaj był, to zróbcie zdjęcie. Ta, oznaczcie nas na Instagramie. Tak. W ogóle gdybyście tu zabłądzili, to możecie za $100 sobie pojeździć RV, który jest identyczny po 17 lokalizacjach z filmu. A, rzeczywiście, no. Za 400 zł. Historię. Dobra, spróbujmy, jak to żarcie smakuje. Jakbyś się... Story. The Walking Dead. Dobrze. Bread. Jakbyście ocenili to jedzenie, bo zamówiliśmy różne specjały. Jak nam chyba lodu dorzucili, bo dobre humory mamy, ale jedzenie straszne, słabe. No słabe. Bym dał 3,5 na 10. Ja bym powiedział, że jedzenie jedzeniem, ale sama ta restauracja to jest takie określenie nasze polskie. Schludnie. Choć na... I tutaj kończy się nasza wyprawa śladami Waltera White'a z The Breaking Bad. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co zrobiliśmy, ponieważ przemierzyliśmy całe miasto Albuquerque i nie tylko, ponieważ i jego przedmieścia, aby bardziej przybliżyć wam ten serial. Serial, który skradł tyle serc. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie nam łapkę w górę, fajny komentarz, subskrypcję. Tutaj dziękujemy tym państwu za to, że nas wspieracie. No i wam też, że wszyscy nas wspieracie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.